Cześć, oto Zwift Ride. Trenażer, a w sumie bardziej rama wyprodukowana przez Zwifta, która podczas premiery w 2024 roku była zachwalona w większości przez zagranicznych influencerów. Czy słusznie? Zapraszam do recenzji. Ale zanim przejdziemy do konkretów, mała prośba. Jeśli podoba Ci się to, co robię, kliknij subskrybuj. Statystyki mówią, że większość z Was tego nie robi, a każdy sub naprawdę pomaga rozwijać ten kanał. Dzięki. Zwifta wszyscy znają, ale mało kto go lubi. Tak samo jak polityków i te małe ratlerki. Obu gatunków nie znosimy, ale tych pierwszych potrzebujemy, aby ktoś ogarnął naszą piaskownicę, a drugich... Dobra, to chyba było jednak złe porównanie, bo ratlerków nikt nie potrzebuje. Ale my nie o kynologii. Zwift, apka do jazdy na trenażerach. Jeśli jakimś cudem nie wiesz, czym jest Zwift, to po lewej albo po prawej znajdziesz link do mojego materiału, który tłumaczy, czym ta aplikacja jest. A jeśli marzy Ci się 30 dni za darmo, to w opisie znajdziesz link, dzięki któremu zyskasz 30 dni i ja zyskam 30 dni, więc chyba spoko opcja. Wracając do tematu. Zwift wie, że musi robić wszystko, aby wyjść poza software, zajmując się również hardwarem. Dlaczego? Aby dać klientom to, czego potrzebują, dostarczyć niesamowitych wrażeń do jazdy w domu? No raczej nie. Żeby jeszcze bardziej nas przywiązać do aplikacji, a bez tego zawsze będzie istniało ryzyko, że my, amatorzy kolarstwa, przeniesiemy się gdzie indziej. I na początku robili to delikatnie, bo chyba sami nie wiedzieli, do czego zmierzają. Wiecie, jeśli chodzi o soft, to temat od kilku lat był już mocno rozpykany. Deweloperzy sobie chodzili w spokoju, posłusznie, niczym krówki z serialu Yellowstone, zgłoś zadanko w dzirze, załóż baga, świetny pomysł, kochany biznesie, dorzucimy to do backlogu na świętego nigdy. Rozumiecie, wszystko ułożone, a tworzenie nowych produktów fizycznych jest zupełnie inną parą kaloszy. Dlatego pewnie na początku tej drogi współpraca z Wahoo była taka piękna, jak propagandowe urywki z życia w komunizmie. Nikt wtedy nie przypuszczał, że obie firmy wyciągną kosy i zacznie się walka. O co? Jak zwykle o dominację. Wahoo kilka lat temu, chyba ze 2, pokazał coś takiego jak Wahoo System, w którym znajdował się wtedy Wahoo RTG, praktycznie bezpośrednia konkurencja dla Zwifta. Zwift nie był gorszy i pokazał swój trenażer Zwift Hub One i wywalili wszystkie trenażery Wahoo ze swojego sklepu. Jednym, czyli tym Wahoo, zamarzyło się zrobienie własnej aplikacji, zamknięcie i ściągnięcie użytkowników w swoim ekosystemie i zwiększyć dzięki temu marżowość. Zwift natomiast, mając tylko aplikację, musiał działać. Hub One był tak naprawdę pierwszym prawdziwym sprzętem od Zwifta, który zniknął z półek gdzieś w okolicach lutego 2024. Dlaczego? Obie firmy się dogadały nie wchodzić sobie w drogę, albo jak kto woli, zawarły strategiczne partnerstwo. Zwift jednak nie przestał myśleć o budowaniu sprzętu, choć już z pomocą Wahoo. A co miało być tym sprzętem? Zwift Ride. Rama ta od zamierzenia miała być tańszą opcją do jazdy w domu, bo widzicie, Zwift bardzo mocno zachęcał wielu producentów do robienia coraz bardziej interaktywnych trenażerów i innych sprzętów, jak na przykład Wahoo Kickerbike. Tylko że był jeden problem. Wszyscy producenci wyszli z założenia, że przecież takie maszyny to są tylko dla prawdziwych pasjonatów do jazdy po domu, z grubym portfelem, dlatego wszystkie te rozwiązania, a przynajmniej zdecydowana ich większość, była napakowana najdroższymi pierdołami i obrzydliwie droga, tak 10-13 koła minimum. Więc praktycznie cena nowego, i to karbonowego, roweru na w sumie karbonowych kołach, nie wiem czy za 13 000 w karbonie całym się zamkniemy, ale to podobna cena. Tak naprawdę mało kto chciał inwestować tak dużo pieniędzy w tak zaawansowany sprzęt do jazdy tylko w domu, zazwyczaj na jesień, zimę. Dla wielu z nas to jest trening tylko dla odbębnienia i raczej nie chcemy wydawać 3-4 średnich krajowych na taką przyjemność. Ale faktem jest, że przez kolejne lata sytuacja się zacementowała. Prawdziwi pasjonaci inwestowali na bogato w takie rzeczy, amatorzy z mniej zasobnym portfelem, jak zdecydowana większość z nas, wsadzała swoje maszyny do trenażera. Aż komuś się przypomniało, że im mniejszy koszt wejścia, tym więcej chętnych do jazdy i do zakupu. Tak jakby nie wierzyli, że znajdą się na to chętni, bojąc się zaryzykować, ale nie Zwift. Czego? To coś jest dowodem. Dużo tańsza alternatywa od mega tłustych kickerbike'ów i tak dalej. To nie jest rower, to bardziej taka treningowa rama, którą mocujesz do trenażera. Jej zadaniem jest
zastąpienie Twojego głównego roweru. Zapytany bodajże przez GC Rainmakera, prezes Zwifta mówi, że przy projektowaniu tego cuda chcieli osiągnąć dwie rzeczy. Po pierwsze, stworzyć dostępną cenowo alternatywę dla jak największej grupy osób. Po drugie, miał dawać Ultimate Zwifting Experience. Czy się udało? Moim zdaniem tak, choć nie jest to sprzęt pozbawiony wad. Zapraszam. Cena. Cenowo faktycznie jest lżej. Sama rama kosztuje coś około 800 euro. Zawsze możesz kupić razem z trenażerem, jakby się możecie domyślać, od wachu, aby nie rozłościć Amerykanów, i wtedy to kwota około 1200 euro, jeśli dobrze pamiętam, więc dalej grubo ponad połowę, niż gdybyście chcieli kupić takie coś w stylu kickerbike'a. Oczywiście porównanie sprzętu za jakieś 10-13 koła do tego czegoś nie za bardzo ma sens, bo wachu na pewno potrafi więcej, ale tu jest klucz do zrozumienia tego sprzętu. Nie każdy potrzebuje więcej. Część z nas po prostu ma miejsce na trenażer na cały sezon, tak jak tu widzicie ja w kącie, i nie chcemy ciągle zapinać i wypinać swojego głównego roweru. Chcemy mieć oszczędność też hektolitrów potu z tamtego roweru i szukać czegoś tańszego. Kupując samą ramę w cenie 800 euro otrzymasz dwie paczki, w których znajdują się rama Zwift Cock, którego tutaj niestety nie widać, kierownica, pedały platformowe, siodło, klamkomanetki i gumowy pokrowiec, potownik, można tak powiedzieć, na kierownicę, żeby można było położyć telefon albo coś podobnego do telefonu, może jakoś tutaj jest logo pizzy, i dwa uchwyty na bidon. To, co trzeba wziąć pod uwagę przy zakupie, to nie tylko cena sprzętu, ale również cena dostawy, która wynosi, uwaga, 50 euro. Mało nie jest, ale jak zobaczycie w przebitkach, opakowanie jest dość spore, więc koszty transportu z Holandii są duże, bo obie paczki nie są lekkie, ani małe. I tutaj też był pierwszy zgrzyt. Najpierw paczka powinna do mnie trafić w piątek, potem w poniedziałek, ale i tak nie przyszła. Dostałem tylko informację, że została uszkodzona, więc FedEx postanowił jej nie dostarczać tego dnia. I przez pół dnia jeździłem po całej Warszawie, aby znaleźć swoją paczkę, bo FedEx nie do końca wiedział, gdzie ona jest, i okazało się, że opakowanie zostało uszkodzone w czasie transportu i zamiast wysłać do mnie to uszkodzone opakowanie, postanowili je wstrzymać na magazynie i okleić taśmą. I koniec końców mniej więcej tak to wyglądało, jak widzicie na przebitkach. Powiem Wam, że miałem stres, jak się zastanawiałem, czy przyjąć tą paczkę, czy nie. Na szczęście wszystko było ok. Pierwsza paczka to prawie całkowicie złożona rama. W drugiej znajduje się kierownica i Zwift Cock, więc muszą przyjść obie, aby móc cieszyć się jazdą. Czas na kawałek technikaliów. Specyfikacja techniczna. Teraz będzie nudno, ale w związku z tym, że tak naprawdę ciężko znaleźć te wszystkie informacje w necie, pomyślałem sobie, że warto będzie je tutaj umieścić, a nuż komuś będą potrzebne. Szerokość kierownicy 420 mm, drop 125 mm, reach 70 mm, średnica kierownicy 31,8 mm, wzrost kolarza 152 do, uwaga, 198 cm i wysokość siodełka Minimax 61 do 87 cm. Maksymalna waga kolarza 120 kg, a waga tego cuda 17. I to nie jest żart. Składanie oraz przygotowanie do jazdy. Powiem Wam szczerze, że złożenie tego sprzętu nie było trudne, bo on już przychodzi praktycznie złożony. Wymieniasz kasetę na Zwift Cocka w trenażerze, zakładasz ramę, naciągasz napinacz, wkładasz kierownicę. Tyle. Najtrudniejszym, ale dalej bezproblemowym było zczaienie się, jak założyć tę kierownicę. Ale tutaj przychodzi z pomocą instrukcji obsługi, a tak naprawdę masa filmików na YouTubie robi niesamowitą robotę, bo widzisz, jak to się składa i faktycznie można to złożyć w 5 minut. W zestawie dostajesz jeszcze pedały platformowe, masę ulotek, karteczek, których oprócz jednej nigdy nie otworzyłem, oraz tylną ośkę i tutaj mały hint. Ośkę wkłada się od strony napędowej, a nie od tarczy. Sparowanie tego cuda jeszcze prostsze, bo jedyne co się zmienia to potrzeba sparowania kierownicy, a to łączy się bez problemu. Klikasz w logo Zwifta i grzecznie czekasz. Co mnie zastanawiało, to to, że zniknęła opcja kalibracji miernika mocy w trenażerze. Ponoć przy Zwift Cocku i tych pipakach na kierownicy trenażer kalibruje się po 10 minutach jazdy automatycznie. Ciekawe. Regulacja ramy. Do ramy magnetycznie mamy przyczepiony imbus, dzięki któremu możemy zmienić wszystko. Od wysokości siodełka, szerokości, wysokości kierownicy, praktycznie wszystko. Możemy nawet ośkę tym wypiąć. I ten imbus dzięki temu magnesowi jest zawsze pod ręką. I właśnie takimi rzeczami, powiem Wam,
jaram się jak samochody w Paryżu w noc wygrania Mistrzostw Świata. W 2 minuty mogę dostosować całkowicie rower od siebie do swojej żony, która ma 20 cm mniej wzrostu i nie trzeba nic mierzyć za każdym razem, bo projektanci sprytnie umieścili tutaj takie literki, które wytłumaczyli, że te literki odpowiadają naszemu wzrostowi. Więc przy 180 cm wzrostu przypominasz sobie, jaka jest literka, wszystko ustawiasz fajnie. Ale nie do końca rozumiem, dlaczego te literki. Dlaczego od razu by tu nie pisać na przykład zamiast N 178 albo 179? Przecież to nie ma sensu. Tak naprawdę można było te cyferki tutaj użyć, nic by się nie stało. Jedyne, czego mi brakuje, to regulacji długości ramienia korby. Mała pierdoła i mi to w sumie nie przeszkadza, ale jak ktoś ma 198 cm wzrostu, a druga osoba, która będzie na nim jeździła, ma coś w okolicach 160 cm, to przydałoby się to regulować. Idę o zakład, że jakby taka regulacja tutaj była, to pewnie to cudo znaleźlibyśmy w tych tańszych studiach bikefitterskich, których nie stać na takie mega zaawansowane maszyny do bike sizingu. Bo chyba wtedy byśmy mieli idealny komplet. Tak mi się wydaje. Chociaż kierownica może nie. Design. Dla kogoś niekojarzącego, gdzie dół i gdzie góra, to może być trudno odróżnialne od faktora. Ale tak naprawdę ta rama chyba bardziej przypomina pobitego na jakiejś wiejskiej przytupajce kuzyna, choć wygląd może się podobać. Taka aerorama. Projektanci nie wstawili okrągłych rurek, bo nie wyglądałoby to nowocześnie. Rama nie jest z karbonu, chyba z aluminium. Nie oszukujmy się, stojąc w pokoju nie musi być z włókna węglowego i ważyć 6,8 kg w końcu, ale waga nawet nie jest blisko rozsądnej, bo uwaga, to coś waży 17 kg, co skutecznie zniechęca do przenoszenia go. Z jednej strony to co to za różnica, ile waży, ale z drugiej powiem Wam szczerze, jak na samą ramę, tu trochę sporo, biorąc pod uwagę, że rowery z 2 amortyzatorami i pełnymi kołami i innymi pierdołami ważą mniej. Podsumowując, design tego urządzenia jest według mnie mocną stroną, ale nie jedyną, o czym zaraz się dowiecie. Po kilku tygodniach obcowania z urządzeniem widać, że projektanci postawili sobie za cel, aby stworzyć nie tylko funkcjonujące urządzenie, ale również ładnie wyglądające. Plus jak nic. Czy Inter strzeli bramkę z wolnego? Mógłby. Ale chyba nie. To, co najbardziej odbiega od dobrze już znanego wyglądu roweru, to jest kierownica, która bardziej przypomina owoc zakazanej miłości pomiędzy kierownicą typu baranek i padem od PlayStation. Z lewej strony mamy słynne i znane krzyżaczki, 2 guziki z logiem, z prawej strony mamy znane chyba z Xboxa A, B, Z, Y. A to jest ogólnie akceptujemy, B powrót, Y power up i Z to jest bomba lajkowa w Zwifcie. Kto jeździł, ten wie, co to jest bomba lajkowa. Z przodu mamy kolejnych kilka guzików. Ogromne, domyślne. Tak naprawdę to nie są hamulce, tylko to są opcje skręcania, czyli możemy skręcić w lewo bądź w prawo. Dodatkowo mamy tutaj 2 guziki, które tradycyjnie mają nam przypominać zmiany biegów. Możemy też w Zwifcie zdefiniować, jaki system zmiany biegów wybieramy. SRAM czy Shimano. Chyba jest Campagnolo, ale nie jestem pewien. Zobaczycie na przebitkach. Więc to jak widzicie, guzików ci u nas dostatek. Możesz skręcać, bawić się interfejsem, zmieniać biegi, hamować, używać power-upów i dawać rajdony. Absolutnie wszystko i faktycznie tutaj już klawiaturę staje się być potrzebna tylko chyba do pisania na czacie. Klamką manetki ładuje się poprzez USB-C, które zostało zmyślnie rozwiązane. Mamy jeden kabel, który naładuje 2 klamkomanetki, a potem można go odczepić i nikomu nie wadzi. Fajne to, że możemy jeździć zarówno na tym kablu, jak i bez niego. Na tę chwilę guziki ładowałem miesiąc temu i od tamtej pory nie wołają o energię i chyba nawet za dużo tej energii nie ubyło. Między klamkomanetkami mamy takie fajne miejsce na telefon albo po prostu na paśń. Możemy tu położyć sobie jakieś ciacho, bidon czy miskę z żelkami. 2 bidony są również tutaj, chyba specjalnie tak zaprojektowane, żeby ich nie wyciągać, bo na trasie raczej by nie dały rady, ale podczas jazdy na Zwifcie mogą przytrzymać te bidony. Idąc dalej, warto porozmawiać o Zwift-Cogu. Czym to jest? Zwift-Cog to specjalna zębatka przeznaczona do użytku z inteligentnym trenażerem. Pozwala ona na wirtualną zmianę przełożeń bez potrzeby posiadania tradycyjnej kasety i przerzutki. Jak działa Zwift-Cog? Jest to tak naprawdę pojedyncza zębatka, chyba 14, którą montuje się na bębenku trenażera. Współpracuje ona z systemem Zwift Click, czyli pilotem lub guziczkami, które mamy tutaj na kierownicy do zmiany biegu w aplikacji Zwift. Symuluje ona pracę kasety. Wirtualne zmiany przełożeń działają tak, jakbyśmy mieli całą pełną kasetę. Znaczy się w teorii, ale o tym za sekundę.
Kompatybilność jest mocną stroną, ponieważ obsługuje ona napędy 8, 9, 10, 11 i 12-rzędowe dzięki standardowemu łańcuchowi. To rozwiązanie jest naprawdę wygodne dla tych użytkowników, którzy chcą szybko i łatwo zamontować nie tylko całą ramę, ale po prostu kupić takiego Zwift-Koga i zamontować rower na trenażerze bez konieczności dopasowywania kasety, tak naprawdę też ceniących sobie ciszę, bo zmiana biegów wirtualna jest przecież bezgłośna. Sama konstrukcja Zwift-Koga jest do bólu prosta i szczerze jestem w szoku, że nikt jeszcze na to nie wpadł. Kilka metalowych podkładek, 2 uszczelki, trochę plastiku, jedna koronka, 14 jak mówiłem i plastik jeden, w którym znajduje się sprężyna. Tyle. Poza tą sprężyną chyba nie ma się co tam zepsuć. A i tak nie wiem jak ją zepsuć, szczerze powiedziawszy. Tyle razy ile ją przekręciłem i się nie zepsuła, więc to działa. Po rozłożeniu tego na części pierwsze przy cenie 50 euro marża to pewnie musi tam mieć coś koło 70%. Ale czasem płacimy też za pomysł. Kompatybilność. Jeśli kupujesz wersję Zwifta z trenażerem, to raczej Cię to nie będzie interesować, bo masz zestaw działający ze sobą. Jeśli kupujesz samą ramę, to uwaga, okazuje się, że ona nie jest kompatybilna ze wszystkimi możliwymi, trudne słowo, trenażerami. Przykładowo, z Elite tylko Diretto XR. Trenażery Van Ryzela chyba Z2, sporo bardzo odwachu, kogo nie dziwi. Nie do końca rozumiem, co to znaczy, że ta rama nie jest kompatybilna z innymi trenażerami. Na zdrowy chłopski rozum powinno pasować do każdego trenażera, który jest zgodny ze sztywną osią i bębenkiem Shimano. Bo tak naprawdę co to za różnica trenażerowi, czy ma podpiętą ramę od Zwifta, czy ma ramę od Treka? Ponoć ma to związek z tą wirtualną zmianą biegów, że trenażer nie jest przyzwyczajony do wirtualnej zmiany bez odpowiedniego software'u, ale nie jestem do końca pewien. Faktem jest, że w teorii rama ta nie jest zgodna ze wszystkimi trenażerami. Najbardziej pewnie boleśnie odczują to użytkownicy Elite, ale to za chwilę się zmieni, bo na początku tego roku mają przyjść kolejne aktualizacje, m.in. do Justo 2 i Suito. Kompatybilność sprzętową już omówiliśmy, a co z oprogramowaniem? Każdy średnio ogarnięty siusiaczek domyśli się, że skoro Zwift zrobił tę ramę, Koga i kierownicę, to cała ta maszyna na pewno jest kompatybilna, jak bardzo się da ze Zwiftem. No i tak jest. A co z innymi aplikacjami? No, jeden rabin powie, że bywa różnie, tylko że tym razem słowo różnie należy rozumieć wcale. Znaczy, w trybie ERG powinno działać z każdą aplikacją. Problem jest natomiast z tą wirtualną zmianą biegów, ale i to Ruvi zaczyna dostarczać. Od kilku dni, dosłownie 2 chyba. Obecnie wirtualna zmiana biegów jest możliwa na pewno w 100% w Zwifcie i w jakiś stopniu w Ruvi, ale niestety nie byłem w stanie jeszcze tego przetestować, bo nie mam Ruvi. Nie wiem jak to wygląda w Ruvi, ale w Zwifcie dostajemy prawie pełną konfigurację całej zabawki i to na grubo, ponieważ możemy sobie wybrać, czy chcemy system zmiany biegów mieć identyczny jak w Sremie, może jak w Shimano. Dodatkowo możemy wybrać dosyć abstrakcyjne konfiguracje napędu, jak na przykład 1 brat z przodu i 24 biegi z tyłu, proszę bardzo, kombinacja szosowa, w góry, teraz tryb mieszany, czy po prostu tryb po płaskim. Wszystko znajdziesz. Do szczęścia brakuje mi tylko takiego mega zaawansowanego trybu, gdzie mógłbym sobie wybrać rozmiar blatów i rodzaj kasety. To byłoby fajne, choć nie jest to niezbędne. A jak się na tym jeździ? Jest cicho i to chyba największa zaleta tego urządzenia. Zdecydowanie ciszej niż na zwykłej kasecie, ale jest to bardziej zasługa tego Zwift-Koga niż ramy. Komfort słuchowy domowników wzrasta szczególnie podczas zmiany biegów, bo te fizycznie się nie odbywają. Rama jak to rama, nie ugina się, działa. Bardzo wygodna jest owijka, która jest gumowa, ja lubię gumowe owijki. Klonkomanetki już moim zdaniem takie wygodne nie są, a wszystko to jest przez wyprofilowanie, bo ile górny chwyt jest całkiem wygodny, jak lubimy sobie tak troszkę przytrzymać go, powiedziałbym, profesjonalnie, ale ten dolny to już jest bardzo słabo tutaj wyprofilowane moim zdaniem. I w tym zakresie mogłoby być lepiej, ale może muszę się do tego przyzwyczaić. Mam również uwagi co do guzików odpowiedzialnych tutaj za zmianę biegów. Moim zdaniem X-Skok nie jest za bardzo odczuwalny, a opóźnienie podczas zmiany biegów jest na granicy akceptowalności. Może to tylko ze mną jest problem, ale przyzwyczajony jestem, że zmiana biegów na lżejszy lub cięższy wywołuje efekt natychmiastowy. A przy zmianie biegów w Zwift Ride, tak naprawdę przez to, że chyba jest to wirtualna zmiana biegów, nie ma tego momentu strzału takiego w nodze, gdzie czujesz, że jest albo lżej, albo jest ciężej. Tego nie ma. Ale może to też wymaga przyzwyczajenia, na pewno większego niż te kilkanaście, kilkadziesiąt godzin przejechanych, które mam. Czuć za to wibracje, bo klamką manetki wibrują za każdym razem, jak zmieniamy bieg.
Same guziki się przydają. Koniec szukania myszki czy pilota do Apple TV. Całe menu mogą sobie przeklikać wzdłuż i wszerz. Mogę rozdawać rajdony, zawracać, skręcać, zmniejszać lub zwiększać natężenie. Serio wszystko. Do szczęścia brakuje mi tylko opcji dyktowania wiadomości, choć jego brak nie zaliczam do minusów, bo nie chodzi o to w Zwifcie, a szkoda, żeby mi tu jeszcze mikrofony takie wystające dawali. No, trzymajmy się racjonalności. Najbardziej mi się podoba to, jak szybko mogę dostosować ten sprzęt pod swoją żonę, która jest 20 cm niższa. 3 minuty i jest picuś glancuś. Podsumowując, moim zdaniem największe wady tego sprzętu to podstawa z przodu mogłaby być trochę szersza, bo mam wrażenie, że szczególnie na gumowej macie, plus jeszcze jednej dodatkowej potówce, jest ona zbyt wąska i rower lubi się przechylić. Nie do końca jest to moim zdaniem fajne. 2. Skrzypienie. Przy skrzypieniu zazwyczaj to jest ustawienie roweru, które mam, ale aby nic nie skrzypiało, minęło mi masa czasu, żebym to znalazł. I nie była to wina Zwifta, bo troszkę ubabrania się miałem ze zmianą bębenka i to rozsądny tip dla użytkowników Elite Diretto. Najlepiej nie sprzedawajcie sobie bębenka Shimano. Jak już go macie, zostawcie go. A jak w najgorszym wypadku już sprzedałeś, to szukaj takiego z plastikową główką, a nie metalową. Ale nie o tym. Skrzypiała mi sztyca i szyny w siodle. Trochę zajęło mi dojście do tego, co skrzypi. To, czego nie widać na pierwszy rzut oka, to masakrycznie duża ilość samego plastiku w środku ramy. I w sumie nie mam pojęcia po co. Ale dodatkowo jest tak sporo jakichś dziwnych wycięć w tym plastiku i przecięć, które piszczą podczas jazdy, że trochę mi zajęło tam wysmarowanie tego wszystkiego, żeby to miało ręce i nogi, żeby przestało strzelać. 3. Brak zgodności z Elite Riser i Wahoo Kicker. Jedyne, co by wystarczyło, to wywiercenie 2 wylotów przylotowych na ośko z przodu i można byłoby używać symulatorów nachylenia. Nie do końca rozumiem, dlaczego to tutaj nie zadziałało. No, trochę bieda. 4. Wirtualne biegi. Zmiana wirtualnych biegów, choć cichsza, jest zupełnie inne wrażenie niż przy fizycznych. Dodatkowo te guziki moim zdaniem powinny się doczekać poprawy. Ale zalet jest zdecydowanie więcej i mają one większy wydźwięk. Po pierwsze cena. Jest to najtańsza rama trenażerowa, którą możesz sobie kupić. Co prawda w niedalekiej przyszłości Elite ma zamiar wypuścić swoją ramę kompatybilną z symulatorem nachyleń, czyli to, o czym mówiłem wcześniej, ale wygląda moim zdaniem co najmniej paskudnie. 2. Cisza. Zwift-Kog jest świetny i wirtualne biegi dają naprawdę radę. Patent jest tak prosty, że dziwne jest, że nikt wcześniej na to nie wpadł. Czy jedziesz z niewielką mocą, czy upalasz nogę, zawsze jest tak samo cicho. 3. Uniwersalność. Ta rama jest niesamowicie uniwersalna. Czy masz 158 cm, czy 190, to możesz na tym jeździć. Co więcej, możesz jeździć z żoną, bo zmiana ustawień jest niesamowicie prosta, a to jest mega. 4. Paśnik. Ta tacka serio robi robotę. Możesz sobie postawić bidon, miskę z żelkami albo całe wiaderko. Telefon, a nawet dokupić jakiś holder na tablet, aby jeździć na Zwifcie jak już totalny pros. Możliwości rozbudowy tej tacki są naprawdę fajne. No i coś czuję, że Inter tego meczu nie wygra. Po miesiącu jazdy w Zwifcie i zrobieniu grubo ponad kilkudziesięciu godzin, muszę przyznać, że przekonałem się do tego urządzenia. Raz na jakiś czas wychodzi taki produkt, który przedefiniuje całą branżę i moim zdaniem Zwift Ride takim produktem jest z kilku powodów. Cena, uniwersalność, prostota. Za niecałe 800 euro dostajecie ramę i koga, czyli prosty jak budowa cepa zestaw, ale dający wszystko, czego potrzebujecie do jazdy na Zwifcie. Oszczędzacie swoje karbonowe maszyny przed potem, wytapiając łydę za ułamek ceny waszych rowerów. I jedno muszę przyznać Zwiftowi, wymyślili niesamowicie prosty, ale swego rodzaju innowacyjny sprzęt, który jest dużo tańszy dla klienta końcowego niż te wszystkie smart bike'i. A z drugiej strony jego koszty produkcji muszą być tak niewielkie, bo przecież co tutaj ma dużo kosztować, że ta marża musi być wystrzelona w kosmos. Decathlon za tę samą kasę, lub nawet mniejszą, sprzeda Ci cały rower. Tribana, powiedzmy 520 ostatnio widziałem na 105 wersję damską chyba. Dostajesz wtedy nie tylko ramę, ale również koła, które możesz zastąpić Crownfinderem. No i patrzcie, za 3000 zł powiedzmy, plus 200 za Zwift Koga macie praktycznie podobny sprzęt. Ale to jest rozwiązanie tylko dla singla, bo ramy tak elegancko już nie dostosujesz. Co więcej, taka konstrukcja, choć bardzo prosta, jest narażona na sól, a tutaj co ma się zniszczyć od soli poza kierownicą? I oto cały Zwift Ride. W miarę niedrogi, prosty i uniwersalny sprzęt.
Dajcie znać, czy mieliście okazję na nim jeździć i jakie są Wasze wrażenia. Czekam na Wasze komentarze i jak zwykle zapraszam do lajków oraz zostawienia suba. Cześć!